No cześć, siemaneczko, z tej strony Michał z kanału RGL Retro Gaming Laptop, a dziś, cóż, co dzisiaj będziemy robić? Przed świętami pokazałem Wam Della D800 z FX-em 5650 na pokładzie i kurde, troszkę mi tak wstyd za ten film, ponieważ nie przyłożyłem się do niego zbytnio, czułem się nie najlepiej, a z drugiej strony doszedłem do wniosku, że skoro już była jedna D800, to po co drążyć drugą? Jednak GeForce FX dla mnie przynajmniej mają jakąś taką magię. Z jednej strony troszkę się na nich, może nawet nie troszkę, tylko mega się na nich zawiodłem w momencie ich premiery i pokazały, jak bardzo można się zawieść na producencie. Natomiast po latach gdzieś pałam do nich mega dużym sentymentem. Dlatego też postanowiłem wrócić do tego projektu i dziś spróbujemy wymaksować tę konfigurację, wycisnąć z niej 7 poty, jak też spróbować maksymalnie poradzić sobie z temperaturami, jakie wydziela ta jednostka. Więc nie przedłużając, przejdźmy do głównego dania, czyli Della D800 z FX-em 5650 na pokładzie. Dziś zajmiemy się tą bestią i spróbujemy to zrobić tak, że lepiej się już nie da. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. No i jak spostrzegawczy zwrócili uwagę, tutaj sam kadłub na ten moment skonfigurowany jest w oparciu o GeForce 4200 Titanium. Mamy tutaj 512 MB pamięci DDR1 taktowanej 266 MHz bądź megatransferów, jak kto woli, oraz procesor Pentium Mobile 1700. I tutaj plan jest taki. Po pierwsze spróbujemy sobie wrzucić tą kartę 5650 i wycisnąć z niej ile się da przy zachowaniu w miarę rozsądnych temperatur. A po drugie spróbujemy sobie tutaj wrzucić BIOS z Inspirona 8600 tak, ażeby odblokować taktowanie 333 MHz w pamięci RAM. Czy to się uda? Nie wiem, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Więc cóż, nie przeciągając, montujemy. No i niestety lipa, ale jak się okazało, najnowszy BIOS wyszedł także do D800, więc być może wystarczy wrzucić A13. No i cóż, możliwości pamięci się odblokują. No, dopóki nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Wychodzi na to, że tym razem wszystko jest ok, więc nie pozostaje nam nic innego jak spróbować, czy to zadziała. A czy to zadziała? Oto jest pytanie. No i niestety wrzucona A13, a pamięć jak była taktowana 266, tak jest taktowana 266 i tutaj chyba tego w tym kadłubie nie przeskoczymy. Natomiast spróbujmy wrzucić tego FX-a 5650 po modyfikacjach, no i zobaczmy, czy ta bestia potrafi cokolwiek więcej niż wcześniej. No i dobra, pora się wziąć za naszego FX-a 5650, a miedzianą blaszkę z tego FX-a 5650 zastąpimy całym frontplate'em, który został przerobiony na oryginalnym układzie chłodzenia i została dołożona 2 mm warstwa miedzi na cały chip. Czy to da radę, czy to będzie lepiej działać niż oryginał? Zobaczymy. Na razie pora to złożyć, no i przeprowadzić pierwsze testy. Już tutaj mamy to wszystko ładnie ułożone na paście. No i cóż, druga strona, nakładamy pastę i skręcamy to w całość. Żeby zwiększyć docisk, potrzeba delikatnie spiłować tutaj te stędy. Ten jeden już myślę, że jest gotowy, pozostałe jeszcze 3. No i cóż, zobaczymy, co z tego finalnie wyjdzie. No i kartę mamy zmontowaną, czy to będzie działać, czas pokaże. Natomiast pozostała jeszcze jedna kwestia, którą tutaj należy rozwiązać, a mianowicie pomyślałem, że warto by coś zrobić z pamięciami, które znajdują się po drugiej stronie karty, no i przy okazji z tym małym chipem Silicon Image, który tutaj był do tej pory przykryty takim jakimś dziwnym plastrem, więc nie zastanawiając się zbyt długo, dociąłem tutaj specjalny miedziany radiator i myślę, że na termopadach, jak go sobie tutaj ułożymy, no to powinien fajnie dawać radę. A czy tak będzie? No to sobie zaraz sprawdzimy.
No i na ten moment wszystko już mamy gotowe. Nie pozostaje nic innego jak przeczyścić złącza i spiąć to wszystko do kupy. A jako już dopełnienie całości chłodzenia zrobimy sobie tutaj połączenie heatpipem radiatora procesora z radiatorem chipu graficznego, a do tego jeszcze z aluminiową klatką napędu optycznego, co w rezultacie da nam tutaj moim zdaniem fajne, wymierne efekty. A czy tak i będzie? Sprawdźmy, musimy zrobić testy i będziemy wiedzieć, czy to ma sens, czy też nie. Jak widać, karta zainstalowała się poprawnie, ale czy działa poprawnie i jakie ma temperatury, to się dopiero okaże podczas testów. Pierwsze koty za płoty, pierwszy wynik na stokowych ustawieniach mamy 9500 i 37 punktów. No, nie czekając zbyt długo, z 275 pocisłem na 335, pamięć nadal zostawiamy na 590, no i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Jeżeli chodzi o temperaturę, jest bardziej niż optymistycznie, ponieważ, no jak pamiętacie, ten FX był cholernie gorący, później już tylko trochę gorący, a w tej chwili w piku ma maksymalnie 80 stopni. Jak to będzie dalej wyglądać? No cóż, dopóki nie sprawdzimy, to się nie przekonamy, więc nie przedłużając, lecimy z tematem. Kurde, no powiem wam, nie wygląda to optymistycznie. 335 nie ma szans, zwiecha podczas próby odpalenia 3D Marka. 330 nie ma szans, zwiecha podczas próby odpalenia 3D Marka. Spróbujmy teraz 325. No i tak będziemy jechać po 5 w dół. Zobaczymy, w którym momencie się nie będzie już wykrzaczać. 315 rusza, no ale jak sami widzicie, śmieci na ekranie, szału nie ma, więc musimy zjeżdżać dalej i zobaczymy, w którym miejscu znajdziemy sweet spot. Wygląda na to, że samego procesora graficznego mocno tutaj nie podkręcimy. Cóż, podkręcanie niewiele daje, natomiast spróbujmy inaczej. Spróbujmy tutaj wrzucić maksymalny procesor, jaki jesteśmy w stanie wrzucić w ten kadłub, a mianowicie 2 GHz Pentium Mobile z 2 MB pamięcią cache. Zobaczmy, czy to nam tutaj zrobi jakąś realną różnicę w wydajności. A skoro lecimy megahercami do góry, no to i odprowadzanie ciepła musi być odpowiednie, dlatego też ładujemy ciekły metal. I cóż, ciekawe jak temperatury. A skoro już tutaj mamy to rozebrane, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić jeszcze jeden eksperyment, a mianowicie temat taki. Zamiast tego dużego heatpipe'a, który był wcześniej i łączył tutaj radiator procesora z radiatorem GPU i tą tutaj klatką samego napędu optycznego, zrobić sam taki mały mostek za pomocą mniejszego heatpipe'a. W zasadzie bardzo ciekawi mnie, czy w ogóle będzie jakaś różnica temperatury, a jeżeli nie, no to zostawimy tak jak jest. Więc no cóż, nie przedłużając, przechodzimy do testów. No i okej, Pentium M 2 GHz zainstalowany, no i cóż, no nie pozostaje nic innego jak sprawdzić, ile to realnie nam dało. Pytanie, skoro ze zwykłego FX-a 5650 nie wyciągniemy nic więcej, no to może uda się coś wycisnąć z Quadro. Tak się akurat stało i złożyło, że trafiła mi się jak ślepej kurze ziarno Quadro FX Go 700. Czy ona jest sprawna, czy nie, tego nie wiem, ale jeżeli by była sprawna i udałoby się ją możliwie najwydajniej skonfigurować, bylibyśmy w stanie osiągnąć tutaj wydajność FX-a 5700. Natomiast czy to się uda, tego nie wiem. Na razie po upgrade'zie procesora możemy liczyć na respektywne 10259 punktów w 3D Marku 2001, więc i tak chyba nie jest źle jak na FX-a, ale ciśniemy dalej. No i już mamy zamontowane Quadro FX700 128 MB, czyli już tutaj lecimy z upgrade'em chyba maksymalnym, jaki na ten moment jestem w stanie zrobić. Oczywiście da się tutaj wrzucić jeszcze mocniejszą kartę grafiki, ale niestety ja nie jestem w posiadaniu takowej. Może kiedyś się uda, na ten moment skupimy się na wymaksowaniu tego właśnie setupu. No niestety okazało się, że nasze Quadro wcale nie jest takie sprawne. Kurde, w dzisiejszych czasach znaleźć dobrego FX-a to naprawdę graniczy z cudem. No cóż, no i kurde, co ja wam mogę rzec? Po pierwsze, no to udało się nam uzyskać prawie 30% wzrost wydajności, bo jak sobie zobaczycie tutaj na tą punktację, no to 8500 versus 10600 względem
tego, jak to było na stoku, no jest fajnie, tak? Udało się tutaj podciągnąć to do góry i nie jest wcale źle. Natomiast, no cóż, po tym jak wygrałem wideo BIOS, który miał tutaj nam troszkę poprawić osiągi naszego FX-a, no, zamiast Wam może opowiadać, to Wam pokażę. W momencie, kiedy wgrałem ten wideo BIOS, stało się coś takiego. I tutaj teraz zachodzi pytanie. Czy to jest problem natury takiej, że to jest D800, a ja wgrałem wideo BIOS z FX-a 5650, który jest dedykowany Inspironowi 8500, czy po prostu uszkodziłem sobie kartę grafiki? Tego tak naprawdę nie wiem, dopóki nie będę miał Della Inspirona 8600. Co za tym idzie, no jestem na etapie sprowadzania sobie takowego kadłubka i myślę, że w momencie, kiedy sobie ten kadłubek sprowadzę, no to zrobimy drugą część jakby tego odcinka i wtedy zweryfikujemy sobie pewne rzeczy. Jak też przyjrzymy się bliżej samej karcie FX 5650 i ogólnie FX-om w tym Dellu, jak też innych komputerach mobilnych pod pewnym kątem. Natomiast dziś, jak sami słusznie zauważyliście, to już jest tyle. Nie jestem w stanie tutaj nic więcej zrobić. Nie jestem w stanie zrobić downgrade'u tego BIOS-u, ponieważ gdyż tego oryginalnego nie mam. A tutaj zachodzi fundamentalne pytanie. Czy czasem nie jest tak, że Inspiron 8600 ma troszkę jakieś inne power limity, troszkę inne zegary i troszkę inne napięcia, które idą bezpośrednio z szyny na kartę, przez co tutaj mamy tak, a na przykład, nie wiem, po włożeniu do Inspirona 8600 karta nagle ożyje. Nie mam zielonego pojęcia. Dopóki nie będę mieć tego Inspirona, no to tak jak mówię, nie jestem w stanie tutaj wywróżyć niczego z fusów. Natomiast, no, jeżeli chodzi o układ chłodzenia, wydaje mi się, że udało się tutaj to opanować w stopniu bardzo dobrym. Jeżeli chodzi o sam procesor, no to sam undervolting tego procesora zrobił tutaj też niesamowitą robotę i te temperatury są świetne i heatpipe z rdzenia układu graficznego bardzo dobrze nawet tym małym pipem transportuje ten nadmiar energii cieplnej do radiatora procesora, który z kolei bezproblemowo radzi sobie z odprowadzaniem temperatury z obu układów. Więc pod tym względem udało się tutaj jakby zrobić jakiś sukces. Niemniej, no, przez to niefortunne wgranie wideo BIOS-u ja tak naprawdę bardzo usilnie próbowałem tutaj wrzucić za kulisami BIOS z Inspirona 8600 poprzez różne komendy, które wymuszały instalację tego BIOS-u. Niestety okazuje się, że to jednak nie są te same układy i pomimo tego, że dzielą podobny layout płyty głównej, takie same układy graficzne, tą samą szynę do tych układów, jak też ten sam chipset, to są to inne laptopy i jakkolwiek mogę tutaj wrzucić BIOS z Precisiona M60, jak też do Precisiona M60 BIOS z Della D800, tak pomimo tego, że ten kadłubek Inspiron 8600 jest jakby rzekomo trzecim z rodziny, to jest absolutnie niekompatybilny ani z jednym, ani z drugim. Co za tym idzie, no na tym etapie jesteśmy w kropce, no i co? No i ja czekam na Inspirona 8600 z nadzieją, że uda się ten temat pociągnąć dalej. No a Wy, jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli ogólnie ten temat tego FX-a Was zakręcił, zachęcił jakoś, no to fajnie. I też czekajcie, może nam się uda coś z tym tematem jeszcze zrobić. Natomiast cóż, na ten moment tutaj to by było tyle. Jeżeli filmik się podobał, pomimo tego, że finalnie okazał się troszkę taką porażką, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozwalić subskrypcję. Jeszcze na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają ten kanał. Nieważne, czy to finansowo, czy to sprzętem, czy to dobrym słowem, łapką w górę, subskrypcją. Naprawdę jesteście wielcy i dla Was to wszystko jest. I cóż, na ten moment z mojej strony niestety to już tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki. Cześć.